Siema, witam Was dzisiaj spod przykładu wspaniałej architektury współczesnej i tym przykładem jest oczywiście opera w Oslo, ale nie Oslo będziemy zwiedzać, ale Norwegię, a dokładniej Svalbard, bo jutro rano lecimy do Svalbardu i tam naprawdę będzie zima. Zobaczymy, jak to wygląda na Arktyce. Zmierzymy się z temperaturami sięgającymi minus 40 stopni, więc te minus 3 tutaj dzisiaj to jest naprawdę nic. Jak widzicie, jestem w Oslo. Przyleciałem tu dzisiaj z Krakowa. Niestety nie mam bezpośredniego lotu jutro na Svalbard, tylko mam jeszcze międzylądowanie w Tromsø, więc cała podróż potrwa około 4-4,5 godzin. Natomiast jak przylecę, od razu wypakowuję się i polecę do Skarbca, największego i chyba najbardziej istotnego banku nasion na świecie. Zobaczymy, jak to wygląda. Nie uda się wejść do środka z wiadomych przyczyn, ale spróbujemy się dowiedzieć czegoś ciekawego i to Wam pokażę w pierwszym odcinku nowego sezonu wyprawy po Arktyce. Muszę Wam powiedzieć, że Oslo zimą wygląda niesamowicie. Naprawdę byłem tu latem i nie zrobiło na mnie praktycznie żadnego wrażenia. Natomiast zimą cała ta architektura, miasto, to jak jest oświetlone, to wszystko po prostu tak działa. Jeśli jeszcze ma się odrobinę szczęścia, żeby właśnie był śnieg, to po prostu to miasto wieczorem jest przecudowne. Jest bardzo dużo fajnych knajpek. W nocy jest tutaj po prostu tak jasno, niemalże jak w dzień. Wszystko jest oświetlone. Dzisiaj jest niedziela, ale i tak jest jakiś tam ruch na mieście, są fajne knajpki pootwierane, można zjeść coś fajnego. Oczywiście ceny są przytłaczająco wysokie, ale jeśli ktoś planuje odwiedzić Oslo, to warto trochę odłożyć i pobujać się tu po mieście, bo naprawdę zimą jest petarda. Idę pozwiedzać trochę tutaj miasto, poszlajać się, może coś pofocę. No i przede wszystkim muszę coś zjeść, więc pokażę Wam fajne miejsce. Jak kiedyś będziecie w Oslo, to warto odwiedzić. Nazywa się to Oslo Street Food. Bardzo fajne miejsce, gdzie jest dużo małych takich food trucków, jakby takie miejscowa z żarełkiem. Każdy, myślę, że tam znajdzie coś dla siebie, więc naprawdę warto to odwiedzić. No jest mega klimatycznie, zresztą zaraz sami zobaczycie. A jeszcze to, co Wam chciałem tutaj pokazać, to po drugiej stronie, tutaj, o tam, sobie ludzie morsują. Bardzo fajna sprawa. Nie wiem, czy to widać na kamerce, ale tam się pali takie ognisko. I gdzie to jest? O, gdzieś tam. Pali się takie mini ognicho. Można sobie pomorsować, potem się przy tym zagrzać. Fajna sprawa. Bardzo popularne to jest u nich. I no, dzisiaj nie, bo dzisiaj jestem tutaj sam. Nie bardzo mi się chce, ale jakbym tutaj z kimś był, no to na pewno warto sobie, słychać, że się dobrze bawią. Na pewno warto sobie takie coś, takie szaleństwa tutaj zrobić. A potem, po takim wygrzaniu, cyk, do operki. No, fajnie. Myślę, że tutaj bardzo dużo można znaleźć pomysłów, na jak spędzić czas w Oslo. Kurde, jak byłem tam na górze, to widziałem, że stoi takie dziwne coś podłączone do prądu. Jakiś taki statyw z czymś. Przykuło to moją uwagę, ale uznałem, a pewnie nic takiego. Teraz patrzę, dopiero jak zlazłem, to tam na górze zaczęli robić jakieś projekcje na tej ścianie. Możliwe, że to jest jakieś takie współczesne graffiti, takie nieszkodliwe, że zamiast mazać sprayem po ścianie, no goście sobie przynoszą taki rzutnik laserowy, no i wyświetlają swojego nickname'a na ścianie, ale nie wiem, szczelam, bo tam jest napisane Isach, coś takiego, cholera wie co to jest. Tak obstawiam, że nowoczesne graffiti. Zostawcie komentarz, jeśli macie pojęcie, co to jest. A jeść będziemy w bardzo fajnym miejscu, które tutaj zawsze polecam. Zawsze. No, byłem tutaj raz, ale właśnie idę do niego drugi raz, bo było bardzo fajne i bardzo duży wybór jedzenia. Jest to Oslo Street Food. A tak to wygląda z zewnątrz.
Właśnie sobie wchodzimy. Tutaj jest w ogóle bardzo fajnie latem. Wszędzie sobie tutaj ludzie siedzą na schodach i tak dalej. No, w środku też bardzo fajnie, kolorowo. Dzisiaj widzę, że mało ludzi, może temu, że jest niedziela. No i tak jak wam mówiłem, wybór jest tutaj naprawdę bardzo duży. Są tu takie street foodowe budki. Jak to wygląda? Jedzenie argentyńskie, jedzenie jakieś tam azjatyckie, generalnie wszystko, co by się tu nie wymyśliło, to można znaleźć. Dużo jedzenia azjatyckiego, jakieś tajskie, hawajskie, nachosy, tacosy. I co my tu jeszcze mamy? Tutaj możemy sobie jakieś piwko zamówić. Jest bardzo fajnie. Także kuchnie z całego świata w jednym bardzo fajnym miejscu, a ja zdecydowałem, że zjem sobie nudle. Bardzo fajnie wyglądają. Nudle Bali. Prawie 200 noków. 100 noków to jakieś 38 zł. Także cena jest całkiem ok. Tylko to jest restauracja, która robi nudle w Norwegii. Mają kilka knajp i podobno są wyśmienite, ponieważ jest idealnie dobrana ilość warzyw do mięska i makaronu. Także sprawdźmy. Faktycznie bardzo dużo warzyw, ale w ogóle mnie to nie przeszkadza. Mimo że ci, co mnie znają, to wiedzą, że dla mnie jedzenie z reguły zaczyna się i kończy na mięsie, a warzywa są dla zwierząt. To jednak tutaj, pomimo że górują warzywa, to są w smaku po prostu wyśmienite. I wszystko jest tak drobniutko posiekane, więc nie ma czegoś takiego, że zaczyna się jeść jakieś warzywo i ono przyćmiewa smak innych rzeczy. Więc naprawdę szacun. Mega dobry za taki kubełek. Razem z napiwkiem dałem 200 noków, czyli jakieś 77 zł. Idzie się zapchać na chwilę. Brakuje generalnie tylko jednej rzeczy. Strasznie mi ciepło po tym jedzeniu, więc pora się czymś schłodzić. No jak wiadomo, najlepiej chłodzi piwko. I za takie piwko zapłaciłem 150 noków z małym napiwkiem, czyli jakieś 55 zł. Także na tym jednym małym się skończy. W ogóle to śmieszna sprawa, bo na tablicy było napisane, że tropical, coś tam. Myślałem, że sobie wezmę jakieś tropikalne, lekkie. Okazało się, nie doczytałem, że to jest IPA. Jak wiadomo, IPA ma bardzo wysokie IBU, więc jest mega gorzkie i wcale nie takie lekkie, jak myślałem. Pojedzone. Fajnie się składa, bo mam nocleg zaraz przy street foodzie. Także powoli jeszcze sobie tu zrobię jakieś wejście przez miasto. Zobaczę, może coś fajnego się pofoci i zawijam się na nocleg. Przy okazji jest on też blisko stacji. Także jutro rano lecę na lotnisko, znaczy jadę pociągiem i potem lecę na Svalbard. Kolejny dzień, wczorajszy ja. Nienawidzę wczesnych poranków, no ale cóż, trzeba lecieć na lotnisko i uderzamy na Svalbard. Jest godzina 8 rano, jest bardzo fajne takie granatowe niebo. To jest prawdopodobnie najjaśniejsze niebo, jakie przez najbliższe 10 dni zobaczę, ponieważ na Svalbardzie panuje noc polarna, więc muszę się nacieszyć tym jasnym niebem.
Obecnie jest minus 11 stopni. To też jest chyba najcieplejsza temperatura, jaką przez najbliższe 10 dni uda mi się doświadczyć. Oslo o 8 rano już w pełni żyje. Wszyscy idą do pracy. Poniedziałek, a my lecimy. Mój obiektyw jest tak zaspany jak ja, więc sorry za tamten brak ostrości. Mały problem, bo znowu nawalił mi mały obiektyw, więc teraz nagrywam GoPro. Na pewno jakość będzie gorsza. Natomiast nie wiem, co z tym obiektywem. Niby spadł mi wczoraj, ale działał potem cały wieczór, dzisiaj rano też. Natomiast już na lotnisku przestał działać. Nie wiem, może dostał jakiegoś porażenia po skanach, ale wiem, że w Nepalu też mi zrobił takiego psikusa. Trwało to, nie wiem, może z 3 godziny i nagle zaczął działać. I działał do teraz. Także miejmy nadzieję, że foch mu przejdzie i będziemy mogli kontynuować nagrywanie małym obiektywem. No to wylądowaliśmy. Fajne powitanie, takie dość chłodne. Minus 25 stopni pokazuje termometr, natomiast jak wieje, to jest na pewno dużo mroźniej. Niestety obiektyw mi nie działa, więc nie wiem, jak to będzie. Na razie kręcę GoPro, więc to jakoś będzie kiepska. No i co, czekamy aż ludzie dostaną bagaże i będziemy się pakować do autobusów. Takie 2 autobusy przyjechały i zawiozą nas do centrum. Ale jest tak mroźno, że nawet nie da się buzią nabrać powietrza. Bardzo fajny experience. What happened to the window? I don't remember what happened to this one, but I think it was actually just one small crack in the bottom here. Okay. But with the frost, it suddenly expanded. Goes for nearly all buses here. When you look at the front shield, it's so windy and comes so much stones and ice and shit blowing, destroys the windows. It was spectacular aurora last night. Possibly I was out, but I had a few tourists this morning. I left and I've been out last night. It was wonderful. And you see stars already, so what conditions is going to be tonight, I don't know. But of course with minus 20, 25 and a little bit wind, this is cold. No to dojechałem do miejsca mojego, gdzie będę dzisiaj spał. Bardzo tutaj jest bardzo fajnie, tak świątecznie. Zobaczcie, autobus. Teraz się tu pewnie przechadzam. Najpierw idę załatwić formalności. No i spróbować zobaczyć, czy uda się ten aparat naprawić, bo jak nie, to trochę będzie lipa tym GoProsem nagrywać.
Pokój numer 38. Właśnie tu przyszedłem. Jest to chyba najbardziej klimatyczne miejsce, w jakim dotychczas byłem. Później zrobimy małe oprowadzanie. Natomiast najpierw muszę iść do swojego pokoju i się rozpłaszczyć. Bo już mi plecy odpadają od tych wszystkich obiektywów, które mam na plecach. Mój pokój 38. Blisko mam do wyjścia ewakuacyjnego. Tam też się na miasto wychodzi. A tam taki bardzo długi korytarz. O! Mam blisko toaleta też. To fajnie. Zobaczmy, jak wygląda w pokoju. Fajnie. Prywatny pokój. Tak jak wcześniej wspominałem, niestety ten obiektyw przestał działać, odmówił posłuszeństwa całkowicie, nie jest wykrywany przez kamerę. Także będzie trochę wyzwania, żeby kontynuować tego vloga, ale myślę, że damy radę. Jestem trochę zmuszony teraz do używania telelensów, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Samolot spóźnił się ponad godzinę, ponieważ było zamarznięty asfalt i nie mogliśmy wycofać samolotem, musiał nas jakiś tam samochód podciągnąć. Znaczy nie samochód, tylko tam specjalna do tego konstrukcja na kilku kołach. Wyciągnęli nas, jeszcze tam coś robili z pasem, w ogóle korzystaliśmy z drugiego, dłuższego pasa, bo przez to, że było ślisko, to nie rozpędzilibyśmy się na tym standardowym, czy coś takiego kapitan mówił. Także spore opóźnienie ostatecznie wyszło, prawie 1,5 godzinne. No, nie jest to aż tak duże spóźnienie jak ostatnio ci, co próbowali na Maderze wylądować przez 60 godzin. No, ale te 1,5 godziny tutaj sprawiły, że no, w zasadzie nawet nie tylko to. Mamy teraz 18:30, ale poza tym to jeszcze pisali do mnie goście, którzy mieli mnie zaprowadzić pod Volt. Powiedzieli, że pogoda jest niestety fatalna i nie jest to dobry pomysł, żeby dzisiaj iść, więc powiedzieli, że nie pójdą, więc zrezygnowaliśmy, przełożyliśmy na jutro. Jeśli jutro też się nie uda zajść, to zajedziemy tam po prostu jakimś samochodem czy czymś, więc pod Voltem wylądujemy, ale już nie dzisiaj, tylko jutro. Także ja dzisiaj tak trochę się tutaj porozglądam po okolicy, zobaczę co tu i jak. Do miasta mam kawałek. Przez okno tutaj widać, bo ja sobie zasłoniłem. Wszyscy tutaj leżą. Nie wszyscy, ale było widać. Tam jest miasto w oddali. Da się do niego podejść, więc pewnie się przejdziemy za chwilę. Tak wygląda ten pokoik. Tutaj jakieś zdjęcia górników, stoliczek, krzesełko, łożeczko. Pani jeszcze przyszła do mnie się zapytać, czy nie chciałbym zmienić pokoju, ponieważ tu strasznie wieje od tego okna. W ogóle cała ta strona jest mega chłodna. Przez okno tutaj faktycznie dość mocno czuć. Na początku jej powiedziałem, że nie, spoko. Ja lubię jak jest chłodno, ale poleżałem chwilę, jak pościągałem kurtki, poleżałem chwilę w łóżku i no tak około max daje 10 stopni, że w tym pokoju jest. Mimo że kaloryfer idzie na maksa i jest bardzo ciepły, to naprawdę na zewnątrz, jak tutaj wieje po minus 30 parę, to jednak to przebija się przez te ściany i okno. Dobra, plan jest taki, że spróbujemy zmienić ten pokój na cieplejszy, bo na korytarzu jest tak przynajmniej 2 razy cieplej. Fajnie by było, gdyby chociaż tak jak na korytarzu było. Chyba jednak pani miała rację, że będzie zimny, ale nie jest tak źle.
Tutaj taka przestrzeń wspólna z barem. Bardzo fajna sprawa. Można sobie tutaj pochillować. A tam obok jest restauracja, która jest najbardziej uzielenionym miejscem na Svalbardzie. Jest tu najwięcej roślin w jednym miejscu. Zobaczcie. Hi. Can I make a short tour of the video? Thank you. So this is the greenest place in Svalbard? Exactly. Nice. No, wygląda tu bajecznie. No, najbardziej klimatyczne miejsce, w jakim byłem dotychczas. W ogóle, nie tylko na Svalbardzie. Tak to wygląda. Na pewno sobie coś tutaj zjemy. W ogóle latem też fajnie. Tam na zewnątrz widać, że są stoliki. Tutaj przejście. Imitacja kopalni. Wychodzimy do głównego przedsionka. Tutaj jest chyba jadalnia. Tak, tutaj można sobie chyba zamówić jedzenie. Od poniedziałku do Sunday'a. Breakfast od 8 do 10 i lunch od 11:30 do 13. No, także jest klimatycznie. Już jest przedpokój i jak możecie zauważyć, bardzo fajne buty górników, a ja mam nowe jeszcze lepsze, bo dobrze wam znane Crocsy. I tutaj każdy chodzi w Crocsach, ponieważ każdy, kto przyjdzie, swoje buty wymienia na Crocsy i w tych Crocsach właśnie chodzi. Jest to spowodowane tradycją na Svalbardzie, która właśnie wywodzi się od tego, że górnicy wracający z roboty musieli zmieniać buty, żeby nie nanieść węgla do domu, co my doskonale na Śląsku znamy, więc nie jest to dla mnie wielkim szokiem, że ściąga się tu buty, zanim się wejdzie do środka, ale dla niektórych może być. Na zewnątrz też bardzo fajnie to wszystko wygląda. Zobaczcie, jaki tutaj w ogóle wszędzie jest klimat. Jakie telefony stare. Jeszcze coś tam po rusku napisane. No, robi to wszystko bardzo fajne tutaj wrażenie. Przejdziemy się tu posprawdzać troszkę. Patrzcie, jak super. Strasznie wieje. Tutaj taka miejscowa na lato bardziej fajna. I w ogóle zobaczcie ten autobus. Jakiś sztos. Do tego autobusu się da wejść. Teraz idę do recepcji. Powiedzieć pani, że faktycznie ten pokój mógłby być troszkę cieplejszy. No i bateria tutaj znika w aparacie po prostu kreska po kresce. To jest niesamowite, jak przy tak dużym mrozie szybko baterie się kończą. Ciekawą rzecz też zauważyłem, że ekran w ogóle zaczął tak wolniej działać. Pokazuje jakby takie smugi jak w zwolnionym tempie. Po prostu chyba zamarza. Także jest ciekawie. Faktycznie drugi pokój jest dużo cieplejszy. Tu już jest temperatura około 20 stopni, nie 10 tak jak tam było. Więc no, przenoszę się tu. Wygląda identycznie. Praktycznie kopia, różni się jedynie fotelem.